Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Szymon Serduszko i witam was serdecznie w kolejnym rankingu na moim kanale. Tak się składa, że dzisiaj przyglądamy się mojej drugiej ulubionej postaci, czyli Piccolo. Ranking wersji Piccolo, jak doskonale wiecie, albo i nie, jeśli nie wiecie, to już wam spieszę z przypomnieniem. Na moim kanale są trzy rankingi chyba takich. Czy Goku robiłem? Nie pamiętam. Robiłem na pewno Gohana i Vegety. Ranking wersji postaci polega na tym, że biorę tutaj pod uwagę Piccolo w tym przypadku z każdej kolejnej sagi. No tutaj będziemy zaczynać od Piccolo Daimao, bo mimo tego, że jest to inna postać, to można go trochę podciągnąć pod Piccolo, bo Piccolo mówił, że jest reinkarnacją Piccolo Daimao. Wiadomo, że jest raczej też jego potomkiem, ale umówmy się, że jeśli padł termin tutaj reinkarnacja, to możemy też uznać, że Piccolo Daimao jest też jakąś wersją Piccolo. Więc od Piccolo Daimao tutaj będziemy zaczynać. No i to będzie jedna pozycja. Piccolo Junior to będzie kolejna pozycja z 23 Tenkaichi Budokai, potem porównujemy Piccolo z Saiyan Sagi, Piccolo z Namek Sagi, z Sagi Androidów i tak dalej, więc wersję Piccolo z podziałem na każdą kolejną sagę. Jak wam się podoba mój cosplay w ogóle? Ja pierniczę, jestem już po nagraniu odcinka, nie wiem kiedy wam to wrzucę, czy przed odcinkiem, czy po, ale totalny przypadek, to nie było ustawione. Poszedłem zrobić... poszedłem do toalety i patrzę na swoje skarpetki, jakie dzisiaj mam. Widzicie to? Jakie skarpetki dzisiaj mam? To tyle? Tak. To będzie dobry moment, żeby powiedzieć wam o nowym kodzie zniżkowym na eneba.com. Oczywiście linki znajdziecie w opisie. 7% zniżki na gry, karty podarunkowe, subskrypcje, DLC i punkty, a kod to FC26 is here, czyli można powiedzieć ta FIFA, która od kilku lat już nie jest FIFą. No tak się składa, że 26 września, czyli dzisiaj, jest premiera nowej FIFA, więc jeśli szukacie gry w niższej cenie albo szukacie czegokolwiek innego, zerknijcie w linki w opisie. Dzięki. Ćwiczę przed kolejnym perkonem, musicie mi to wybaczyć. Także, tak jak mówię, dzisiaj zaczynamy od Piccolo Daimao. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeśli tak, to oczywiście przypominam o ocenie i możecie napisać w komentarzu, kogo byście chcieli zobaczyć w tej wersji rankingu jako następną postać. Bo tak jak mówię, Gohana już robiliśmy, Vegetę już też robiliśmy i chyba Goku też. Możecie dać znać w komentarzu, kogo chcielibyście zobaczyć i możecie dać znać, zanim zobaczycie moje rozmieszczenie, którego Piccolo lubicie najbardziej, z której sagi i być może którego lubicie najmniej. Ja ostrzegam, w tym rankingu będą kontrowersje. Ale zaczynamy sobie, tak jak wspomniałem, od Piccolo Daimao. Jest to postać, która można byłoby powiedzieć, że tutaj nie pasuje, bo nie jest to dokładnie ta sama osoba, ale już wam wytłumaczyłem, dlaczego Piccolo Daimao też tutaj biorę pod uwagę. Sama saga Piccolo Daimao, jak zresztą ostatnio mówiłem w rankingu sag odświeżonym, który też zresztą polecam wam obejrzeć, bo troszeczkę się pozmieniała sytuacja w porównaniu do tego, co tam gadałem 7 czy 6 lat temu. Saga była ok, ale sam Piccolo Daimao, zwróćcie uwagę na to, co on robił. Został uwolniony przez gang Pilafa, potem siedział na swoim statku, walczył z Goku, pokonał go, walczył z Roshim, no można powiedzieć, że prawie dał się pokonać Roshiemu. Odzyskał swoją młodość i był tak pewny swojego zwycięstwa, że w zasadzie w żaden sposób można byłoby powiedzieć, że nie zabezpieczył się, ale to nie byłoby do końca prawdziwe, no bo chodzi mi o to, że raczej w żaden sposób nie próbował się wzmocnić dodatkowo, nie trenował. To można byłoby powiedzieć o znacznej części villainów, ale w tym przypadku, no nie do końca bym powiedział, że Piccolo się nie zabezpieczył, bo chciałem powiedzieć, że on był za bardzo pewny siebie, mimo tego, że przed chwilą Roshi prawie go uwięził w słoiku, czy tam w szybkoważy, już nie pamiętam. No i okej, Piccolo Daimao zabił Shenlonga. To jest akurat duży plus, w sensie nie dla mnie jako dla kibica, no bo ja oczywiście kibicowałem naszym, ale uważam, że to było posunięcie niesamowicie sprytne i nietypowe jak na Dragon Balla. Do tej pory nie widzieliśmy czegoś takiego, żeby ktoś podniósł rękę na smoka spełniającego życzenia. Więc zapobieganie, przykład numer 1. Przykład numer 2 to lista uczestników Tenkaichi Budokai i pozbycie się wszystkich potencjalnych mistrzów sztuk walki. Więc z jednej strony można patrzeć na Piccolo Daimao jako na gościa pasywnego, ale z drugiej strony podejmował działania, żeby zabezpieczyć swoją przyszłość, mimo tego, że sam się nie wzmacniał. Raczej chodziło o to, żeby inni nie weszli mu w drogę, no bo był pewny siebie po tym, jak odzyskał młodość za pomocą smoczych kul. Mimo wszystko, ta jego pewność siebie oczywiście wyszła mu bokiem, albo w zasadzie przebiła mu się przez brzuch. Tak czy inaczej uważam, że kilka tych decyzji Piccolo Daimao sprawiają, że jestem w stanie go wrzucić albo
do niskiego tieru S albo do wysokiego tieru A. Zastanawiam się jeszcze. Póki co zostawię go w wysokim, w zasadzie w niskim tierze S, też chyba ze względu na jego genezę, czyli na pochodzenie Piccolo Daimao. Bezimienny nameczalnin rozdzielił się, jego pochodzenie to jest też coś, co tutaj pcha tę ocenę do przodu, mimo tego, że są rzeczy, których można byłoby się przyczepić, jeśli chodzi o jego zachowanie, chociażby właśnie ta nadmierna pewność siebie, to uważam, że Piccolo Daimao robił rzeczy, które mogły mu tę pewność siebie po prostu wywindować w górę, no nie? Okej. Piccolo Junior. Tutaj mamy sprawę dość prostą, bo Piccolo Juniora widzieliśmy przez sekundkę, jak on był malutki i mógłbym też wziąć tę wersję pod uwagę, ale umówmy się, że biorę też tutaj to pod uwagę w przypadku omówienia samego 23 Tenkaichi Budokai. Piccolo Junior przyszedł na turniej i ten turniej przegrał. Można byłoby to w ten sposób spłycić. Tylko że zwróćcie uwagę na to, że on nie do końca zachowywał się tak, jak można się było tego po nim spodziewać. Bo gość przyszedł na Tenkaichi Budokai i brał udział w turnieju wedle zasad obowiązujących na turnieju. Dopiero później oczywiście przyznał się, że tak, jest Piccolo Juniorem i że ma wszystkich zamiar zniewolić i zawładnąć światem, ale on nadal walczył na turnieju. To nie było tak, że wszedł od razu i zaczął wszystko niszczyć, tylko wiecie, wchodził na ring, czekał na swoją kolej, nie chciał wypaść za arenę. Nie do końca pasowało to do tej ideologii, którą wyznawał jego ojciec, więc w tym przypadku Piccolo Junior można powiedzieć, że sam się trochę skazał na porażkę, bo patrząc tak na logikę jego oczami, jeśli chciał wszystkich tam pozabijać, to mógł to zrobić od razu. No i oczywiście można mu zarzucić to, chociaż też z drugiej strony widzieliśmy przejaw tego, że uczył się albo starał się uczyć na błędach ojca, kiedy wyeliminował Goku wszystkie kończyny. Oczywiście Daimao zostawił jedną rękę. Junior nie spodziewał się tego, że Goku skontruje go Bukujutsu, czyli sztuką lewitacji. Raczej bym powiedział, że Piccolo Junior nie za bardzo zabłysnął na tym turnieju. Mimo wszystko lubię tę wersję, więc wrzucam ją do tieru wysokiego B, ale nadal jest to wersja, która mam wrażenie, że mogła wyciągnąć ze swojej pozycji znacznie więcej. Też jak dał się zrobić, sprowokować Goku i się stawał coraz większy, aż w końcu Goku wleciał mu do gęby i zabrał słoik z Kamim, no nie? No dobrze, idziemy dalej. Saga Saiyan. Tutaj biorę pod uwagę walkę z Radicem, czyli początek w ogóle Dragon Balla Z i też oczywiście końcówkę, czyli walkę z Vegetą. No w zasadzie Piccolo w tamtym momencie zginął podczas jeszcze walki z Nappą. To jest moim zdaniem wersja Piccolo praktycznie perfekcyjna. Trudno jest mi tutaj wymienić jakiś błąd, który mógłbym mu z czystym sercem zarzucić, bo oczywiście była sytuacja, w której on na początku nie trafił Makanko Sapo w Radica, ale umówmy się, że Piccolo jako osoba znacznie słabsza od Radica i tak będąca w stanie jakkolwiek mu zagrozić, to już był sukces. Raditz był szybszy, był silniejszy, więc fakt, że i tak udało się trafić Makanko Sapo w Radica, oczywiście Goku tam go później przytrzymał Nelsonem za drugim razem, to i tak był wielki sukces. Piccolo, który w tym czasie nie brał pod uwagę jakichś personalnych niesnasek, tylko wziął pod pachę Gohana, syna swojego największego rywala, trenował go z myślą o ziemi. Wiadomo, że gadał na głos, że chce tę ziemię sam przejąć, ale już wtedy wszyscy dookoła widzieli, że Piccolo się zaczął zmieniać. No i oczywiście ta przemiana, poświęcenie za Gohana, jeszcze wcześniej walka z Saibamenami, w zasadzie bardzo skrupulatne zniszczenie jednego Saibamena. Uważam, że Piccolo w Saiyan Sadze, mimo tego, że tak naprawdę zmarł, to ta śmierć tylko umocniła jego pozycję, bo oczywiście to był świetny moment, ale oceniam tutaj postawę Piccolo jako gościa, który w tamtym momencie tak naprawdę się zmienił. Był w stanie poświęcić swoje życie za kogoś młodszego, no, tak naprawdę nieznacznie młodszego, jakby nie patrzeć, bo Piccolo nie jest wcale aż tak starszy od Gohana, jak można byłoby sądzić po pierwszym spojrzeniu na sytuację w Saiyan Sadze, ale mówimy tutaj o innej formie życia, więc no, aż tak to nie ma znaczenia. Także, no jakby konkluzja. Wersja Piccolo, która moim zdaniem, być może spoiler to będzie już dla was, ale jest wersją najlepszą, chociaż w tym rankingu nie zabraknie jeszcze kontrowersji, także być może chcielibyście, żebym ułożył ten ranking od najgorszej wersji do najlepszej, żebyście wiedzieli, kto wygrał dopiero na samym końcu filmu, ale Saiyan Saga Piccolo, to nawet nie chodzi o samą scenę poświęcenia, która była tylko wisienką na torcie, chodzi o przemianę Piccolo, chodzi o mental Piccolo, o jego zachowanie w walce. Tutaj nie było, trudno mi jest sobie przypomnieć sytuację naprawdę, kiedy Piccolo jakkolwiek mnie zawiódł albo mógłby zachować się lepiej. Chyba że potem mi napiszecie w komentarzach, a ja wtedy się puknę w głowę. Tak czy inaczej, wysoki tier S. Myślę, że miejsce zasłużone. No i tutaj myślę, że może być pierwsza kontrowersja, a mianowicie saga Namek. W sadze Namek zwróćmy uwagę na to, co Piccolo zrobił.
Oczywiście, bardzo bystre myślenie z tym, żeby wskrzesić jego, bo wtedy Kami wróci do życia, więc smocze kule wrócą do życia i będzie można spełnić życzenie na ziemi. To jest duży plus. No ale później lot na Namek, czyli kolejne życzenie, żeby przenieść Piccolo na Namek, to jest dość kontrowersyjne. Zwłaszcza, że Piccolo nie wiedział wtedy, że będzie mógł zasymilować się z Nailem. Nie wiedział nawet, że coś takiego jest. Więc on znacznie słabszy na poziomie, podejrzewam, że no może nawet, nie wiem, Naila leciał na Namek, wiedząc prawdopodobnie jak silny jest Frieza. Nie można mu odmówić chęci pomocy. Natomiast trochę mu ten Nail trafił się jak ślepej kurze ziarno. No i nawet z pomocą Naila, nawet z tą asymilacją, no, był w stanie walczyć z Friezą w drugiej formie. Okej, to była naprawdę ciekawa walka. Uważam, że Piccolo tam dobrze się zaprezentował. Ale to i tak było porwanie się z motyką na słońce, bo Frieza miał jeszcze 2 transformacje i Piccolo w dalszej części historii nie zrobił praktycznie nic, oprócz tego, że został przestrzelony przez Friezę, kiedy ten przeżył po Genkidamie. Mam dość ambiwalentne odczucia wobec tej wersji Piccolo, bo bardzo ja uwielbiam tę postać, ale zastanawiam się, jak bardzo ważę sobie to dobre życzenie Piccolo, żeby wskrzesić jego, bo wtedy Kami wróci, z tym, powiedziałbym, takim do zakwestionowania, czyli to, żeby go przenieść na Namek. Pomógł im jak najbardziej. Uważam, że bez niego byłoby trudniej, ale w gruncie rzeczy jego obecność aż tak dużo nie zmieniła. Uważam, że i tak jakby Piccolo tam nie było, może ktoś by na przykład umarł szybciej, bo nie byłoby Piccolo, który mógłby ochronić na przykład Gohana czy Krillana przed Friezą, który jeszcze nie był w swojej 3. i potem 4. formie finałowej. Trochę mimo wszystko, tak jak mówię, to zależało od Naila, który trafił mu się przypadkiem, tak szczerze mówiąc. Piccolo nie zakładał, że coś takiego tam go spotka, więc zastanawiam się tutaj nad albo niskim tierem A, albo nad wysokim tierem B. I chyba w ostatecznym rozrachunku wrzucę go do wysokiego tieru B. Stricte jeśli chodzi o decyzję, nie o moje podejście do postaci, bo ja każdego Piccolo kocham. Ale idziemy dalej. Saga androidów, saga Cella, uznajmy, że tutaj będzie to w jednej grupie. Chociaż wiecie co, dobra, są gorsze wersje Piccolo. Niech będzie, że to będzie niski tier A, ale uargumentowałem to wam, dlaczego tak o tym myślę. Saga androidów. Tutaj jest duży plus, jeśli chodzi o walkę z Androidem 17 i oczywiście chyba nawet większy plus, wyciąganie informacji z Cella. Cell rozplątał swój język, kiedy Piccolo udawał, że jest praktycznie już na skraju śmierci, bo ten wyssał mu rękę, powiedział Piccolo, że nie jest w stanie walczyć, więc równie dobrze może mu powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No i Piccolo się wtedy zregenerował, więc na pewno duży plus na ten pomyślunek. Sam pościg też za doktorem Giro obfitował w akcję, w której Piccolo był złapany przez doktora Giro, ale też szybko pomyślał, skontaktował się telepatycznie z Gohanem. Z jednej strony można mu zarzucać to, że dał się złapać, ale z drugiej strony Key Androida 20 doktora Giro nie była wyczuwalna, więc tutaj no tak naprawdę każdy mógłby być złapany, chyba że, nie wiem, Goku wyczułby, no Goku wtedy nie było, bo umierał. Ktoś mógłby wyczuć ruchy powietrza za nim, no, ale okej, to już naprawdę czepianie się szczegółów, więc uważam, że Piccolo w tamtej sadze, w sadze androidów zrobił dużo. Walka z Androidem 17 oczywiście też była wspaniała, no i ta fuzja z Kamim, umówmy się, że to był dobry ruch. Natomiast to nie było tak, że to był genialny pomysł Piccolo, bo Kami też spodziewał się tego, że ten moment kiedyś nadejdzie, więc to była jakby naturalna kolej rzeczy. No ale potem, w momencie, w którym Piccolo poszedł do komnaty ducha i czasu, co to dało? Piccolo nie walczył na Cell Games, oprócz oczywiście starcia z Cellami juniorami, której tak przegrywał, jak zresztą większość tam osób. No i potem próbował pomóc Gohanowi, kiedy ten walczył z Cellem, razem tam z Krillanem i tak dalej, ale to nic nie dało. Szczerze mówiąc, w sadze Cella Piccolo nie zrobił za dużo, oprócz tego, że naskakiwał na Goku, mówiąc, że co ty odpierdalasz, to jest twój syn, dajesz sensu Cellowi, twój syn nie chce tam być, ten plan nie wypalił. No i okazało się, że jednak wypalił, ale to był, powiedzmy, to była bomba zegarowa. Mimo wszystko, za początek tej sagi, za pomyślunek, za to, że Piccolo mimo tego, że był, powiedzmy, na początku na przegranej pozycji, to był jakkolwiek w stanie wrócić do walki i nawet prześcignąć Vegetę w Super Saiyanie, to też był ciekawy moment, widzieć, że Nameczanin jest tak silny, za to wrzucam go do tieru A. I teraz dość ciekawa ocena będzie, ze względu na to, że mówimy sobie o sadze Majin Buu. Saga Majin Buu to jest raczej koncert innych postaci, umówmy się, że sajańskich. Natomiast Piccolo jest tam bardzo sprawną postacią pomocniczą. I ta jego rola mi się podoba, bo
Majin Buu Saga to już był ten moment w historii, w którym Piccolo raczej nie był w stanie dogonić naszych bohaterów, jeśli chodzi o poziom mocy. Natomiast Toriyama napisał Piccolo w taki sposób, że on, mimo tego, że był znacznie słabszy od reszty, w sensie może nie znacznie, ale umówmy się, że od Super Saiyanów i Super Saiyanów 2 i tak dalej, no to był znacznie słabszy, mimo tego, że był silniejszy od Ziemian. To była taka postać, która była potrzebna dla fabuły i przydawała się cały czas dla fabuły, mimo tego, że miała znacznie niższy poziom mocy niż Majin Buu i tak dalej, i tak dalej. Pomoc przy tańcu fuzji. Oczywiście też ta scena, w której prowadził Buu do komnaty ducha i czasu, jest to no nie wiem, można powiedzieć, że to dziura fabularna albo dość duże niedopowiedzenie, że kontaktował się telepatycznie z Gotenem i Trunksem, którzy byli w komnacie ducha i czasu i rozmawiali sobie normalnie, mimo tego, że upływ czasu w tych dwóch miejscach jest znacznie inny. Ale okej, pomijając to. Zaczęło się od turnieju, gdzie zszedł z walki, z areny walcząc z Shinem, tak naprawdę właśnie nie walcząc z Shinem, ale to też było pokazanie, wykorzystanie postaci Piccolo do tego, żeby pokazać, żeby trochę podbudować postać Shina. Potem szybko padł z Daburą, ale potem też scena z Majin Vegetą, kiedy zrozumiał od samego początku, o co chodziło Majin Vegecie. Mówię, on był taką ciekawą postacią pomocniczą w tamtej sadze i muszę przyznać, że podobała mi się ta rola. Mimo tego, że była dość ograniczona z wiadomych przyczyn, to dobrze mi się to czytało, patrząc na Piccolo w tamtej historii. Oczywiście nie odegrał jakiejś bardzo kluczowej roli, bym powiedział, że takiej w walce, ale trudno jest też mi znaleźć miejsce, w którym Piccolo mógłby się zachować lepiej. No bo okej, Piccolo został opluty przez Daburę i to jest chyba jedyny taki moment, w którym można byłoby mu coś zarzucić, ale w tamtym momencie trudno było zareagować. Dabura zaatakował znienacka, każdy mógłby zostać opluty, a nawet wtedy jeszcze nie wiedzieli, co ta ślina robi. Więc no trafiła akurat na Piccolo, ale od tamtego momentu uważam, że wycisnął ze swojej roli no 100%. Można byłoby powiedzieć, że idziemy chronologicznie, a więc Dragon Ball Daima. Tutaj, co tu dużo mówić, największym zarzutem moim w stosunku do Piccolo, albo w zasadzie do twórców, jest to, że wrzucili tę postać w ogóle do gry i nie dali jej nic. Okej, uderzył raz Degesu. To nie jest wystarczająco dużo, żeby zaspokoić mój apetyt. Dragon Ball Daima to jest świeży temat, więc co na ten temat sądzę, prawdopodobnie doskonale wiecie. Myślę, że do tej wersji Piccolo możemy wystosować jeden wspólny zarzut. Nic nie zrobił w tej serii. Był tam po prostu tłem. Poleciał tam na wycieczkę krajoznawczą. I to nawet nie jest kwestia tego, że ja mam pretensje do Piccolo, że on nic nie zrobił, bo były serie, były sagi, kiedy on nic nie robił, tylko że tutaj oczekiwania były zbudowane. Inne sagi wrzucały czasem Piccolo jako na przykład Battle of Gods. Mogę wam powiedzieć przy okazji o Battle of Gods, które trafi sobie do tieru C. Szybka dygresja, bo Battle of Gods tam był, bo w Battle of Gods on był bardzo praktycznie nieistniejącą postacią. Był tam gościem, który tam się chciał bić z Beerusem, w zależności od jakiej wersji mówimy, bo w mandze się nie bił, bo Vegeta go powstrzymał. W kinówce się bił, Beerus go pokonał pałeczkami, wszystkich Beerus by pokonał, więc tutaj to nie jest żaden zarzut, ale Piccolo był w tamtej historii tłem i nie miałem wobec niego żadnych oczekiwań. Wiadomo, nic nie zrobił wielkiego, ale nie skompromitował się. Uważam, że po prostu było fajnie, że on tam był. Mimo wszystko to za mało, żeby dać jakiś tam wielki tier B, czy A, czy tym bardziej S. Natomiast w Dragon Ball Daima mieliśmy sugestię, że Piccolo tam będzie coś robił, w sensie ograniczony skład. Piccolo leci na to miejsce i nie dostaje żadnej wielkiej walki, a w momentach, w których może się wykazać, to mówi, że zapomniał na Meczańskiego. No, proszę was, to jest dla mnie bezdyskusyjny tier D, to nie jest jakiś niski tier D, bo uważam, że Piccolo w tamtej sadze nie został skompromitowany. To jest różnica. Niewypełnienie swoich oczekiwań, jakby drażnienie widza tym, że nic się nie robi, to jest jedna sprawa, zupełnie inna niż wejście do walki i zostanie, jakby bycie skompromitowanym. Skoczę niechronologicznie, tak nie miało być, ale jak już o tym mówimy, to turniej szampy właśnie ze względu na to trafia jeszcze niżej. Ze względu na to, że tutaj właśnie mieliśmy kompromitację Piccolo. Piccolo został w tej sadze niemożebnie zeszmacony. To jest wręcz tragedia, katastrofa i jakieś totalne nieporozumienie, że tak można było potraktować tak ważną postać w historii Dragon Balla. Piccolo poleciał na ten turniej tylko po to, żeby wejść na chwilę do walki z Frostem po tym, jak Frost nieuczciwie walczył z Goku. Został w trymiga pokonany, no i potem jak się okazało, że Frost oszukiwał, to Goku dostał kolejną szansę, a Piccolo nie dostał. Więc ja nie mogę tego przeboleć, w jaki sposób Piccolo dostał swoje, nawet nie 5 minut. On dostał swoją minutę w tej sadze. To
Przeraźliwie mnie to bolało, jak czytałem tę sagę, bo uważam, że Piccolo powinien, nie wiem, dostać chociaż jakiegoś jednego przeciwnika, z którym mógłby walczyć. Uważam, że Vegeta nie musiał pokonywać Kabby, Frosta, Magetty i jeszcze potem walczyć z Hitem. Mogłoby być tak, że Piccolo pokonuje Magettę na przykład. Magetta był nietypowym przeciwnikiem? Piccolo ma nietypowe umiejętności? Można byłoby coś tutaj wymyślić? Nie wiem, freestyluję. Piccolo nie dostał nic, a tutaj oczekiwania były budowane, chociaż uważam, że nie wiem, kto gorzej wypadł. Czy Majin Buu, który zasnął i nie wziął udziału, w zasadzie nawet nie tyle co zasnął, nie zdał testu tego wstępnego. Czy on został gorzej potraktowany? Czy Piccolo, który jednak zawalczył, ale od razu przegrał? Kontrowersja alert, wiwo! Mianowicie, Resurrection of F. Wiecie, że to jest moja prawdopodobnie najmniej ulubiona saga, czyli najbardziej nielubiana saga. Tak powinienem był powiedzieć. Co zrobił tam Piccolo? Walczył z żołnierzami Frizy, dobrze sobie radził. I potem w wersji anime Dragon Ball Super poświęcił się za Gohana. To nie było w wersji filmowej, tym bardziej w wersji mangowej, bo tam Resurrection of F zostało pominięte, albo w zasadzie bardzo, bardzo skrócone. Jeśli miałbym ocenić postawę Piccolo, jak miał wygrać walkę, to wygrał. Jak okazało się, że Gohan jest zagrożony, to się za niego poświęcił. Czy to była scena emocjonująca? Nie, bo to była jawna jazda na nostalgii, nawiązanie do sagi Saiyan i to też dość słabe, bardzo mocno ocenzurowane, mało emocjonujące. Natomiast jeśli miałbym ocenić czysto na papierze postawę Piccolo w tamtej sadze, no to przynajmniej zasługuje na tier B. Przynajmniej. To nie jest wersja Piccolo, którą jakoś szczególnie lubię, ale oceniając tutaj jego zachowanie, trudno jest mi się przyczepić do tego. Więc zachowanie oceniam na plus, ale jakby boli mnie to, jak Piccolo został potraktowany, więc muszę tutaj wyciągnąć jakąś średnią, no bo to jest ranking mojej sympatii do ogólnie tej wersji Piccolo, niekoniecznie surowe ocenianie tylko i wyłącznie zachowania. Więc może nawet, nie wiem, wersję z Battle of Gods powinienem dać trochę wyżej, ze względu na to, że on był tam i nie zrobił nic, co by go skompromitowało, tak bym powiedział. No był tłem i tę swoją rolę jako tło wypełnił, nie wiem. Battle of Gods trudno jest mi mimo wszystko oceniać, być może nawet nie powinienem tego tutaj wrzucać do rankingu, bo spoiler, wersji z Broly'ego nie będzie, no bo co on tam w tej wersji z Brolym zrobił? Przyszedł, znaczy oni do niego przyszli, nauczył ich fuzji, w zasadzie zatańczył i to tyle, więc Broly'ego tutaj nie wrzucam. Równie dobrze wyobraźcie sobie, że Broly mógłby być też koło Battle of Gods, bo to są wersje, które były, zrobiły co miały zrobić i sobie poszły, więc w tym przypadku ten tier C to nie byłby jakiś tier negatywny, tylko raczej taki tier totalnie bez wyrazu, neutralny. No zawsze tier B był neutralny. Okej, nieważne. Idziemy dalej. Jesteśmy na turnieju mocy. Zostały nam tylko 4 wersje Piccolo. Szybko idzie, chociaż te rankingi to zazwyczaj są bardzo długie. Jesteśmy na turnieju mocy. I tutaj wam przypominam, w jaki sposób Piccolo walczył. Walczył oczywiście z Nameczanami, mówię tutaj o anime. Tam była świetna walka z Saonelem i Piriną. Jedna z moich ulubionych walk w ogóle na turnieju mocy. Myślę, że jedna z bardziej niedocenianych. Te kombinacje z Gohanem, mimo tego, że nie jakoś szczególnie imponujące, tak jak na przykład w sadze Moro w mandze, bo tam kombinacje w walce z 7-3 były kosmiczne totalnie. Mimo wszystko Piccolo, moim zdaniem, na turnieju mocy zawiódł. Oczywiście. Biorę pod uwagę tutaj tę świetną walkę z Saonelem i Piriną. Trochę mieszam wersje, bo w mandze tej walki nie było, ale mamy 2 turnieje mocy tak naprawdę, anime i mangowy, więc tutaj troszeczkę biorę z tego, biorę plusy stąd, stamtąd, wiecie. Musicie mi to wybaczyć, jeśli macie mi to za złe. Był przeciwnik niewidzialny, którego Piccolo wyeliminował, używając słuchu. To na plus i być może nie spodziewał się tego, że zostanie chwilę później zaatakowany przez tego małego Damona, którego wyrzucił z areny, który swoją drogą też chyba Ribrian w tamtym momencie w mandze wyrzucił z areny. Ale fakt, że Piccolo odpadł w taki mało satysfakcjonujący sposób, no bo trudno tutaj mówić o tym, że ktoś odpada w satysfakcjonujący sposób, ale czy na przykład Vegeta w anime nie odpadł w satysfakcjonujący sposób? Walczył z Jirenem do końca, zyskał jego szacunek, dał z siebie wszystko, uronił łzy wzruszenia i jeszcze oddał energię Goku. I zawierzył mu swoje obietnice. Czy to nie był satysfakcjonujący koniec Vegety na turnieju mocy? Trudno było mi się czepiać tego jako fanowi Vegety, że Vegeta odpadł. W tym przypadku Piccolo odpadł tak nagle. A Piccolo jest postacią, która, no umówmy się, że jest dłużej w historii Dragon Balla niż Vegeta.
Oprócz Goku jest, no jeszcze Krillin tam był na turnieju mocy i ten Shinhan, więc oni byli i Roshi. Okej, więc Piccolo nie był aż tak najdłużej, ale był przedstawicielem Starej Gwardii i został tak potraktowany. Mimo wszystko to był najgorszy punkt, turniej mocy też miał fajne punkty dla Piccolo, niski tier B. To jest maks, co mogę dać. Ale przechodzimy do sagi Moro. I tutaj, tak jak wspomniałem, te kombinacje z Gohanem były świetne. Zresztą to nie było wszystko, co Piccolo w tamtej sadze zaprezentował, bo zaczęło się od tego, że on wyczuł, że przychodzi, że jakby na planecie Namek dzieje się źle, potem na Ziemię przyleciał gang makaronów, tych spaghetti, no nie? Lubella. I tam jeden zarzut mogę wystosować w stosunku do Piccolo, bo Piccolo ich pokonał, a potem stwierdził, że oni nie mają nic wspólnego z tym, co się dzieje na Namek i ich od razu puścił. 2 sekundy później Dandy do niego dzwoni. Piccolo, co ty odpierdalasz? Przecież złap ich, może ich przesłuchajmy, to oni są odpowiedzialni za to. A Piccolo mówi, o kurwa, dobra. Złapał ich z powrotem i się okazało, że okej, udało się ich schwytać, natomiast oni już w tym czasie walkie-talkie do Moro. Siema, siema Eniu. Na Ziemi są źródła energii. No i srał pies. Wszystko. Więc tutaj to Piccolo mogę zarzucić. Potem też oczywiście jak 7-3, Shimoreka i tak dalej, wszyscy przylecieli tym portalem na Ziemię, no Piccolo dał się porobić. No ale potem doceniam to, że przez te 2 miesiące treningu razem z Gohanem wytrenowali tak zajebiste kombinacje. Piccolo puszczał kiblasty, Gohan się odbijał od tych kiblastów, albo Piccolo ładował Makanko Sapo, Gohan robił tarczę, taką soczewkę, która z jednej strony blokowała ataki, a z drugiej strony ten atak Piccolo przepuściła, być może nawet wzmocniła. Świetna akcja, podobały mi się te kombinacje. No jakby przesłaniem tej walki było to, że podróbka, tym bardziej jedna podróbka, nie pokona 2 oryginałów. Bardzo mi się to podobało, no i też Piccolo walczył do samego końca z samym Moro. Można powiedzieć, że nawet został ostatni, bo androidy, Vegeta, Gohan, Goku zostali pokonani. Piccolo praktycznie został na sam koniec, no Jacko jeszcze został. Piccolo został do samego końca, też został przedziurawiony przez Makanko Sapo, Moro wystrzelił też jego technikę, ale trudno jest tutaj Piccolo cokolwiek zarzucać, zwłaszcza, że to on był pomysłodawcą tego, żeby Vegeta użył Force Spirit Fusion w drugą stronę. Może z naszej perspektywy to nie jest aż tak odkrywcze, ale w tamtym momencie nikt o tym nie pomyślał. Piccolo przyszedł i powiedział, czy możesz zrobić tak, że zbierasz od nas energię i ją komuś przekazujesz? No i w ten sposób Moro został pokonany. Więc jak najbardziej Piccolo zasługuje na tier S, bo mimo tego, że były porażki w tej sadze, to jest tutaj podobna zasada co do sagi Majin Buu. Wyciągnął ze swojego potencjału naprawdę bardzo, bardzo dużo i miło oglądało się te walki, chociażby te właśnie z 7-3, współpraca z Gohanem tutaj była narysowana rewelacyjnie. No i teraz, uwaga, Wiwo, kolejna kontrowersja, Wiwo, kontrowersja, alarm, Wiwo. Superhero. Pomijając wszystko to, co było brzydkie w tym filmie. Brzydkie pod kątem fabularnym, rzecz jasna. Zżynka z Cell Sagi, Gohan Beast, który się transformuje z dupy, Cell Max, który jest średnim antagonistą, chociaż no, on miał pewną taką niewdzięczną rolę, był takim kaiju, no nie? Takim potworem, bezmyślnym potworem olbrzymim, którego trzeba było pokonać. Ale cały Piccolo, nie mówię tylko o Orange Piccolo, tutaj jest tylko obrazek jako reprezentacja tej wersji Piccolo. Piccolo w tej sadze miał momenty, które mogę mu zarzucić. Na przykład to, że nie pomyślał, żeby za pomocą smoczych kul albo sprowadzić Goku i Vegetę, albo poinformować Goku i Vegetę o tym, co się dzieje na Ziemi. Powiedzmy, że chłop był w szoku, chociaż na meczanie nie mają płci, no ale powiedzmy, że chłop był w szoku, jak zobaczył, że Bulma wykorzystuje smocze kule do liftingu swojej sraki. Od tamtej pory przeżył walkę z Gammą 2, trenował Pan jeszcze wcześniej, infiltracja bazy Czerwonej Wstęgi, sam skminił, o co w tym wszystkim chodzi, motywacja Gohana do treningu, wykorzystanie smoczych kul sprytne do tego, żeby się wzmocnić. Praktycznie chłop sam ogarnął pierwszą połowę filmu i gdyby nie on, Gohan by o tym wszystkim i nie wiedział. Gohan w ogóle, nie wiem, siedziałby na kiblu, nie wiedziałby, że córka porwana. Piccolo też jeszcze w tym filmie robił za przedszkolankę. No i na sam koniec, pierwsza transformacja, druga transformacja w Orange Piccolo, sam tankował Cella Maxa. Ja wiem, że też można powiedzieć, że udawał, ale to też był świetny plan z jego perspektywy. No moim zdaniem Piccolo ciągnął ten wózek na swoich barkach, po prostu gość kierował gierkę. I za to jestem w stanie mu dać tier S. Po prostu, może nie wysoki, bo były tam błędy i to nie jest tak, że ja uwielbiam ten film, ale ja tutaj nie oceniam filmu, tylko postawę Piccolo, tę wersję Piccolo. Piccolo tam dostał naprawdę bardzo, bardzo dużo miłości. Co tu dużo chcieć więcej? Nawet bym powiedział, że hop, coś takiego zrobię.
O, no i tutaj kończymy Piccolo z Dragon Balla GT. Nie rozbijałem tutaj na sagę 17, Baby'ego i tak dalej. Uznajmy, że oceniam całą historię jako Piccolo z Dragon Balla GT. Piccolo w Dragon Ballu GT miał pewną śmieszną scenę. Czyli oczywiście poświęcenie, rewelacyjna scena. Uważam, że Piccolo, który wziął odpowiedzialność za Smocze Kule na swoje barki, to świetne rozwinięcie postaci. Ale śmiałem się z tego, że Piccolo umiera, żeby nie było problemów ze Smoczymi Kulami. Chwilę później są problemy ze Smoczymi Kulami. Spłycam. Wiem, że spłycam to, ale mówię wam, jak się z tego śmiałem. Podoba mi się mimo wszystko w tej historii to, że Piccolo nie ma na ziemi, ale on ma swoją rolę w historii. Został strażnikiem piekła i wygląda na to, że dobrze się tam bawi, więc Dragon Ball GT pod tym względem dał Piccolo pewną sprawiedliwość, bo zamiast tego, że Piccolo non-stop sobie medytuje na ziemi i niby sobie trenuje, ale jak przychodzi co do czego, to dostaje wpierdol i Saiyanie ratują dzień, to Piccolo dostał rolę, która pasuje do niego, która wygląda na to, że też daje mu radość i też być może jakoś zamyka jego wątek. Piccolo nie żyje, ale dostał fuchę w zaświatach i to jest, kurde, no dobry pomysł po prostu. Powiedziałbym tak, Piccolo w Dragon Ballu GT nie było praktycznie w ogóle oprócz tego, bo był tam na początku sagi Baby'ego i przegrał z przejętym Gohanem, więc no nie było go, trudno go tutaj oceniać, ale oceniając sam pomysł, te jego decyzje o poświęceniu się, a potem to, że był sobie w piekle, to mi się podoba. Ale czy to jest wystarczająco dużo, żeby go dać na przykład przed wersję z Majin Buu sagi, kiedy też aktywnie działał? Może to jest miejsce, albo może to jest miejsce. Tier A to jest nadal wysokie miejsce, ale nie wiem, może nawet bym dał go wyżej. Niech będzie, że dam go wyżej. Zastanawiam się, to na pewno będzie Tier A, ale wiecie, w przypadku tych pozostałych wersji znajduję rzeczy, które można byłoby Piccolo zarzucić. Na Namek to drugie życzenie, żeby się przenieść, bardzo, bardzo odważne. W przypadku Android Sagi trenował w komnacie Ducha i Czasu przed Cell Games tylko po to, żeby na Cell Games nic praktycznie nie zrobić. Podczas Majin Buu sagi dał się opluć przez Daburę, no i potem dał się złapać Buu, chociaż w sensie wchłonąć, chociaż inni też dawali się wchłonąć. No mimo wszystko to są rzeczy, które można byłoby mu zarzucić. W przypadku historii z GT zrobił mało, w sensie, że było tego mało, jeśli chodzi o czas antenowy, ale czy jestem w stanie mu zarzucić jakąś dużą rzecz? No nie wiem. Nie wiem. Chyba nie, więc tak by to wyglądało. To jest mój ranking w wersji Piccolo. Jest trochę porozrzucany, ale ja tutaj nie biorę pod uwagę tylko tieru, tylko też miejsce w tierze. Więc jest wysoki tier A, wysoki tier B. Dlatego dajcie mi znać w komentarzu, jaką wersję Piccolo wy najbardziej lubicie, jakiej wersji Piccolo wy najbardziej nie lubicie, z czym się tutaj zgadzacie, z czym się nie zgadzacie. Zachęcam do dyskusji. Jestem tylko skromnym fanem Dragon Balla, który wyraża swoją opinię. Nie musi się ona zgadzać z waszą, ale chętnie z wami podyskutuję, jeśli zobaczę jakieś merytoryczne, kulturalne komentarze na dole w sekcji właśnie komentarzy. Dzięki za oglądanie, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Macham na pożegnanie. Dziana! I serdeczne makanko sapo na koniec. Pa!